Widać już La Graziosę i Lanzarote. Wyrywkowa kontrola paszportów covidowych. Tak wygląda wjazd na Kanary. Jesteśmy na Fuerteventurze, na jedynym lotnisku na wyspie. To miejsce, gdzie wszystkie turystyczne autobusy przyjeżdżają po turystów. Jedziemy do Morro-Hable. Moja żona kieruje. W ogóle nie włączyłem nawigacji. No właśnie, gdzie podjechać? W lewo. No ja jestem nawigacja. W lewo na tym rondzie, tam. I jedziemy z Tarajalejo do Morro-Hable drogą FV2, czyli główną taką osią Fuerteventury. To jest taka zwykła jednojezdniowa droga, tyle tylko, że ma ten pas dla wolniejszych i jak nic nie jedzie, to chyba lepiej nim jechać. Ona tuż przed Costa Calma przechodzi, powiedzmy, autostradę. To nie jest do końca autostrada, bo to jest taka hiszpańska autovia. Delikatnie, bo to są mocne zakręty. Autovia, czyli no, jakiś tam odpowiednik naszej ekspresówki. W Hiszpanii po każdym zjeździe, po każdym rondzie zawsze ta prędkość prosto. Zawsze ta prędkość dopuszczalna jest powtórzona. To jest 50 z radarem. No i przed Costa Calma zaczyna się, powiedzmy, autostrada. Po lewej stronie piękny ocean, a dookoła prawie pustynia. Tak to sobie jakoś wymyśliliśmy, że mamy hotel, gdzie nie ma zbyt pięknej plaży, więc wypożyczyliśmy samochód na całe 6 dni i jeździmy. To są okolice Costa Calma. Tam w prawo, chyba 5 km stąd, jest również ocean, tylko druga strona wyspy. Okolica przeze mnie już, no można powiedzieć, wymarzona, bo ja to wszystko od kilku lat na mapach przeglądałem, bo od kilku lat wybieraliśmy się na Fuerte. Ciągle zmienialiśmy kierunek. Tak, no przy naszym planowaniu wakacji często tak bywa, że kupujemy kilka dni przed i nie zawsze jest to, co chcemy, ale chyba nigdy nie byliśmy zawiedzeni. Kiedyś zamiast... Nie o to chodzi, że nie ma tego, co chcemy, tylko zawsze coś jest atrakcyjniejszego. Tak, ale też kiedyś było tak, że mieliśmy do dyspozycji 8 dni urlopu i w tych 8 dniach urlopu z takich rozsądnych rzeczy było tylko Lanzarote. I w ten sposób pojechaliśmy na Lanzarote, gdzie ja nigdy nie planowałem, ale nie żałuję Lanzarote, bo Lanzarote było świetne. Tym bardziej na początku grudnia. Zawsze mi się Fuerta wydawała bardziej płaska.
prosto do oceanu wjeżdżamy, kochanie. Przez chwilę był taki piękny widok. No i widać wielką plażę. Tutaj po prawej stronie są dwa hotele. Occidental Handia Playa i Occidental Handia Mar. Te dwa hotele na górce. No i jest tutaj taka wielka, wielka, szeroka plaża. Gdzie mam jechać? Prosto cały czas, przez rondo prosto. W każdym razie tutaj przy hotelach jest jakieś centrum handlowe i generalnie miasto jest troszeczkę dalej, ale plaża tutaj jest piękna i wielka. W każdym razie, jeżeli by tutaj się zatrzymać w hotelu, no to trzeba kawałek do miasta dojść. No i ta latarnia to taki punkt orientacyjny, oczywiście głównie dla statków, ale też dla turystów. Jest na takim załamaniu plaży i od niej plaża ciągnie się w dwie strony. W każdym razie tu po prawej stronie cały czas hotele. My jedziemy w kierunku miasta. No jedziemy na zakupy. Na szwan. Trochę też. Poza parkiem. Przejdziemy się. To jest plaża w Morro Hable. Coś wchodzi do portu. To jest koniec plaży w Morro Hable. Dalej już nie da się iść plażą. I tu po prawej jest wejście do jednego hotelu. Do tego hotelu z lewej chyba jest wejście tam wyżej, a tu jest chyba dodatkowa furtka, tak mi się wydaje. Tak przy okazji sprawdzamy otoczenie hoteli, które braliśmy pod uwagę, a do których być może jeszcze kiedyś pojedziemy. Kozy biegają po ulicy, pewna sprawa. W każdym razie to jest to wejście, na które niektórzy narzekają, że trzeba Za 300 metrów Pod górkę. wydać się do hotelu. drugi zjazd. Jak z plaży, to pod górkę. Jak na plaży, to z górki. Na pazurki. Oczywiście miejsca do parkowania pod dostatkiem, tu na Fuercie z tym nie ma problemu. O, teraz jest piękny widok. Jakbyśmy zjeżdżali prosto do oceanu. I tu jest przejście podziemne dla turystów, żeby nie musieli chodzić po szosie, to tu mają przejście podziemne, którym wychodzą na plażę. A tu jest Zjedź plaża. z ronda. I na plażę jest ścieżka rowerowa. Super. Dojście jest fajne. Jedziemy teraz do hotelu Fuerteventura Princess, który też był jakby w naszym zasięgu, Zjedź w prawo. który też kiedyś rozważałem, ale nie wyszło, koło którego mogliśmy przejechać. W każdym razie to też jest jakaś taka mała miejscowość turystyczna, w której Za 500 metrów. oprócz hoteli Skręć w prawo. jest niewiele więcej, ale jakieś tam centrum handlowe jedno jest. Ale dziura. Tutaj nastawiano tego, nie? No i ciekawy jestem, no dzisiaj nie będziemy nigdzie chodzić, bo byśmy mogli poszukać plaży. Gdzieś tu ona blisko jest na pewno. Myślałem, że więcej zobaczę, ale niestety. Plaża jest po prawej stronie, kochani. Nie ma gdzie zaparkować nawet. Playa de Sotavento, tu właśnie skręcamy. Chociaż my nie tak dokładnie na Sotavento, trochę obok, ale to wszystko się tam łączy. I za chwilę wjedziemy, o O, tam tam widać gdzie samochód samochód jedzie, to my tam pojedziemy. O, tam sobie tą góreczką. I tak mnie nie będzie słychać, ale wydma jest piękna.
I dzięki temu, że jest tak jakby za tą skarpą, dzięki temu tam nie ma wiatru. Jest super. A to laguna w Sotavento. Tutaj to, co się wydaje piaskiem, to jest woda. To jest woda, która się wlewa podczas przypływu i później na jakiś czas tam zostaje. A my zostawiliśmy samochód tam. Dojechaliśmy drogą prawie do końca utwardzoną. Ta woda ma chyba ze 40 stopni. Ale go ciągnie normalnie, No. może wpakować. To jest Costa Calma właśnie. To jest Costa Calma właśnie. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak wygląda z zewnątrz hotel, który też mieliśmy na oku, kiedy planowaliśmy nasze wczasy. Teraz po prostu oglądamy widoki. A to jest hotel R2 Pahara Beach. Hotel, do którego prawie przyjechaliśmy, to znaczy moja żona już kupowała bilet, tylko coś się zacięło, widocznie się pokoje skończyły i nie kupiliśmy w tym terminie. A teraz chcemy zobaczyć, jak wygląda okolica. To, co najfajniejsze przy tym hotelu, w tej okolicy, to plaże. Plaże, które są tak właściwie troszeczkę dalej i widać tam już lagunę. To ta sama laguna, na której byliśmy z drugiej strony. A tak wygląda hotel R2 Pahara Beach, w którym piętra liczą się w dół. Myślę, że zejdziemy sobie, tam jest coś w rodzaju miejsca widokowego i wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Baseny tak ustawione, że się wydaje, że się leży nad morzem, nad oceanem. No, może mu się wydawać, że jest nad oceanem. W każdym razie nawet trawniki są. Co, leżaków mało czy dużo? No dużo, nie, no dużo luzu jest przede wszystkim. To nie jest hotel. Oczywiście, to nie jest hotel tak, to nie jest hotel w studni, tak jak nasz. Tu, kochanie, spójrz na prawo. Zobacz. To są tak jakby najbliższe plaże, bo tutaj nie ma plaży. No ale tutaj zejście jest. Nie, tam są zejścia i tam dalej, zobaczcie, idzie i jeszcze dalej, i jeszcze dalej. Nie? To na słońce świeci, nie będzie pewnie nie widać, ale w oddali jest ocean. To jest całe Tarahalejo. Tu też mieszkają normalni ludzie, którzy nie są na wczasach. Żyją tutaj I pracują. i pracują. Na razie weszliśmy tutaj zgodnie z planem. No i fajnie, bo teraz widać już całe Tarahalejo. Nie trzeba wiele naprawdę, żeby zobaczyć to wszystko z góry. Idziemy dalej. No i prawie na szczycie. Jest 20:55, czyli za kilka minut będzie zachód słońca. Tylko zachodu słońca nie zobaczymy, bo on tam za górami i za chmurami.